Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu z Total War Warhammer 3. Tym razem sobie podzielimy ranking na dwa. Jeśli chodzi o pierwszą część rankingu, to omówimy wszystkie jednostki, czy mają jakieś fajne zastosowanie, czy nie i umieścimy oczywiście ich w rankingu. Drugim etapem takim końcowym będzie coś takiego, że będę na przykład pokazywał, jakie armie robimy na samym początku, jakie robimy w średnim etapie gry, a jakie robimy na przykład na samym końcu. Co też oczywiście chcieliście zobaczyć, więc wydaje mi się, że postaram się to dosyć dobrze zrobić. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z orkami, jest dosyć spore. Przechodziłem kampanię chyba 2-3 razy nimi, więc no sporo. Tak samo zaczynałem na początkowym chyba poziomie na normalnym, potem grałem na bardzo trudnym i oczywiście na legendarnym też mi się zdarzyło przejść. Więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, ewentualnie jeszcze możemy wspomnieć, jak oceniamy nasz ranking. Na pewno patrzymy na zastosowanie jednostki, na statystyki jednostki, kiedy możemy zwerbować jednostkę. Jeśli chodzi o to utrzymanie, jakby koszt utrzymania jednostki, na to będziemy gdzieś tam mniej zwracać uwagę. No chyba, że to będzie bardzo duża różnica, no to wtedy będziemy gdzieś to raczej dawać do góry albo ewentualnie na dół. Więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, są to gobliny. To jest początkowa pierwsza jednostka, którą możemy zrekrutować już na samym początku. Jest to jednostka, powiedziałbym, no mięso armatnie, niska dyscyplina, jak widzicie, ale powiedziałbym szczerze, 50 dyscyplinek na walory na przykład niskiej dyscypliny to nawet nie jest źle, bo są jednostki, które mają zdecydowanie mniej dyscypliny, nawet wśród orków, więc jeśli chodzi o tą jednostkę, osobiście umieściłbym ją chyba w klasie złej. Nie jest ta jednostka tak naprawdę taka najgorsza. No spełnia swoją zasadę, jest to mięso armatnie, jest to bardzo tania jednostka, ale nawet coś tam robią tymi włóczniami, posiadają też tarcze. No moim zdaniem nie jest to na pewno najgorsza jednostka u nich, tym bardziej, że to jest jednostka z samego początku, więc warto nawet kupić sobie parę tych jednostek, chociażby na, tak jak mówimy, mięso armatnie, żeby po prostu się poświęciła, więc swoje zadanie może jakby wykonać. No też posiada tarczę, więc troszkę dłużej się gdzieś utrzyma. 160 jakby jednostek w oddziale to też jest fajna liczba, więc zostawimy sobie w klasie złej. Kolejną jednostką to mamy nocne gobliny. Jeśli chodzi o czas rekrutacji, nie jest on w miarę aż taki tragiczny, ale jeśli chodzi o nocne gobliny, mamy jakby w dwóch wariantach. Są nocne gobliny zwykłe i są fanatycy, więc też musicie zwrócić uwagę. Pierwsze gobliny, które będziemy nocno omawiać, to są zwykłe, jak sobie tutaj zauważycie przy statystykach. Jeśli chodzi o tą jednostkę, osobiście ciężko jest gdzieś ją dobrze wrzucić, bo posiadamy tak naprawdę skradanie, posiadamy straż przednią. No jeśli chodzi o dyscyplinę statystyki, no tutaj szału nie ma, ale sama jednostka nie jest najgorsza. Osobiście wrzucę ją też do złej, bo jako takie zastosowanie ma dosyć dobre, bo może się skradać, czy możemy gdzieś ten oddział rzucić na przykład na łuczników, na artylerię wroga, gdzieś przemycić po prostu ich, więc zastosowanie faktycznie jakby swoje spełnia. Też ataki zatrute to też jest fajne, bo obniża na przykład prędkość, obniża na przykład strzelanie, więc no to jest dosyć dobra jednostka, ale na pewno do klasy średniej osobiście bym ich nie dał. Ja osobiście też nie przepadam za goblinami. Jeśli grałem tak naprawdę zielonoskórzymi, no to bardziej się skupiałem raczej na orkach, ale goblinami troszkę też tam doświadczenia liznąłem, więc akurat jeśli chodzi o nocne gobliny zwykłe, no to zostawimy w klasie złej. Kolejną jednostką to mamy orkowe chłopaki. Moim zdaniem osobiście można by ich wrzucić do klasy średniej z dwóch tak naprawdę powodów. Bardzo tania jednostka, na samym początku bardzo mocna jednostka. No niektóre jednostki innych frakcji nie posiadałem takiej mocnej piechoty z mieczami na samym początku. Tak jak mówiłem, też koszt utrzymania tych jednostek jest bardzo mały, czas rekrutacji jest bardzo szybki, więc moim zdaniem ta jednostka zdecydowanie jest dosyć dobra. Ja osobiście na początku tymi jednostkami spokojnie na przykład podbijałem ogry, jak grałem Grimgorem. Oczywiście nawet Kataj się zdarzyło pokonać w niejednej bitwie, całą armią po prostu tylko tego. Jednej jednostki, no nie wiadomo, jeśli gracie jednostką piechoty, a nie macie jakiegoś wsparcia kawalerii, nie macie wsparcia na przykład artylerii, no to tutaj musicie dosyć dobrze manewrować tymi jednostkami i wykorzystywać na pewno ilość tych jednostek do oflankowania. Pamiętajcie, że jeśli flankujecie na przykład na plecy, czyli po prostu jest atak od tyłu, 12 chyba dyscypliny spada wrogowi. Jeśli flankujemy po bokach, to jest chyba 4 do 6, ale już nie pamiętam dokładnie. Mogło to też się zmieniać po jakichś patchach, ale musicie zwrócić na to uwagę. Na przykład to jest bardzo dobra metoda, żeby na przykład ogry pokonać na samym początku Grimgorem, bo jeśli puścimy sobie tę jednostkę na automacie przeciwko ogrom, to przegramy. Po prostu przegramy, ale jeśli tak naprawdę zaczniemy tą walkę
i sobie osaczymy po prostu ogry, nie damy im oczywiście dużej szansy na szarżę, no to zdecydowanie wygramy, a te straty nawet nie będą takie wysokie. Tak dodatkowy tip dla was. Kolejną jednostką to są ohydne tchórze. Jest to jednostka dosyć ciekawa, ale ja osobiście jej za dużo nie wykorzystywałem. Na pewno mamy dosyć fajny bonus, że mamy tą bombę dymną. To zmniejsza szarże jednostek, to jest naprawdę fajne do wykorzystania. Posiada oczywiście przebicie pancerza dosyć spore, straż przednią, skradanie, mamy właśnie mordercę oportunista, nie wiem czy dobrze to wymówiłem, ale to też jest dosyć dobry skill. Jeśli chodzi o samą jednostkę, można faktycznie ją wykorzystać na wiele sposobów, czas rekrutacji też nie jest długi. Osobiście wrzuciłbym ją do klasy średniej, bo tą jednostką można naprawdę dużo ogarnąć. Ale to też nie jest moim zdaniem jednostka jakaś priorytetowa. Jeśli gramy oczywiście na przykład z Kraśnikiem, on ma bonusy dla goblinów, choć jak dobrze pamiętam to jest właśnie do nocnych goblinów, no to też czasem zauważyłem, że rekrutuje te jednostki, gdzieś się używa tych jednostek. Ja osobiście mało ich używałem, ale widzę potencjał w tej jednostce, da się faktycznie tą jednostkę dosyć fajnie wykorzystać, jest dużo możliwości na wykorzystanie. Pamiętajmy, że jeśli gramy orkami, musimy dużo też używać skradania, jeśli na przykład nie posiadamy artylerii, ewentualnie jakieś konnicy. Też konnicy oni nie mają bardzo szybkie, więc też trzeba na to zwrócić uwagę, ale bardzo fajne bonusy też są do goblinów, więc wydaje mi się, że tą jednostkę możemy umieścić w klasie średniej. Ale ja osobiście nie używałem dużo tej jednostki, tak jak mówiłem na początku, ale zamy ją po prostu do klasy średniej. Możecie dać znać, co myślicie o tej jednostce, czy używacie tej jednostki i co w ogóle o niej całkowicie sądzicie. Kolejną jednostką to mamy nocne gobliny fanatycy, czyli tak jak mówiłem na początku, mamy dwa rodzaje nocnych goblinów. Jeśli chodzi o fanatyków, zdecydowanie klasa najlepsza. Niektórzy się teraz zdziwią, ale patrzymy na statystyki, no szału nie ma. Co ten gościu w ogóle tutaj robi, że wrzucił ich do najlepszej? Wrzuciłem ich do najlepszej z jednego ważnego powodu. Mamy coś takiego jak umiejętność, wironujące świry. To jest coś takiego, że rzucamy tą jednostkę, znaczy ten skill jakby przed siebie, ewentualnie gdzieś tam trochę na boki, nie ma jakby dużego zasięgu tego skilla. I po prostu on sobie tak miota i niszczy wszystkie jednostki dookoła. To jest bardzo dobre do wykorzystania na przykład na dużą ilość piechoty, albo bardzo mocnej piechoty, bo to chyba niweluje całkowicie pancerz, albo w większości niweluje po prostu pancerz. I ta jednostka po prostu miażdży. Tylko ta jednostka ma zastosowanie tak naprawdę skilla, więc jeśli nie użyjemy tej jednostki używając skilla, no to jest dramat. Nie pamiętam jak na automacie sobie komputer liczy na przykład tą jednostkę. Wiem, że jeśli komputer nas zaatakuje tą jednostką, to nas po prostu zmieli, jeśli chodzi o straty. A jeśli my atakujemy, to akurat nie pamiętam jaki jest tam przelicznik. Może być średni, więc na to zwróćcie na pewno uwagę. Jeśli posiadamy tą jednostkę, to najlepiej jest te walki po prostu takie cięższe toczyć, no bo to najbardziej nam się będzie opłacało. Kolejna jednostka to są dzikie orki. Zobaczycie, że mają 0 pancerza, ale posiadają coś takiego jak odporność fizyczną 25%, co naprawdę robi robotę. Jeśli gramy na przykład krwawymi rękami, to mamy dosyć dużo bonusów dla tych jednostek i te jednostki naprawdę robią robotę. Tylko musimy tymi jednostkami sami raczej sterować, bo automat różnie na nich po prostu kalkuluje. Ja osobiście tą jednostkę wrzucę do średniej, można by się gdzieś tam nawet zastanowić nad klasą dobrą, ale wydaje mi się, że klasa średnia dla nich jest taka odpowiednia. Jeśli chodzi o tą jednostkę w takim początkowym game'ie, w mid-game'ie możemy spokojnie wykorzystywać tą jednostkę, ale jeśli chodzi o taki late'owy game, no to ta jednostka moim zdaniem całkowicie znika raczej z mapy, więc tego już wtedy nie używamy, więc też jeśli by ta jednostka była w late game'ie, to spokojnie można by wrzucić tą jednostkę do klasy dobrej. Dlatego zostawiam osobiście w klasie średniej, jeśli chodzi o statystyki sobie zobaczycie. Barwy wojenne to też jest dosyć fajny bonus, dużo obrażenia. No jest to dosyć mocna jednostka, ale tak jak mówiłem, to jest raczej początek, ewentualnie mid-game. No i tyle. Kolejną jednostką to mamy debeściaki orków. Większe, twardsze, duże obrażenia. Ok. Jeśli chodzi o samą jednostkę, no dużym plusem na pewno tutaj jest dyscyplina, siła broni, może troszkę pancerz, czas rekrutacji, w miarę szybki czas rekrutacji. Na automacie bardzo dobrze liczy tą jednostkę, to jest duży plus tej samej jednostki, więc też musimy zwracać uwagę na to, jak liczy to automat. Ja się bardziej skupiam na tym, żeby te jednostki były bardzo dobre, na przykład na Imperial Nieśmiertelnych. Nie patrzę pod multi, bo pod multi to w ogóle całkiem ranking inaczej by musiał wyglądać. A poza tym na multi ciężko jest stwierdzić, z kim gramy, bo możemy grać z jakimś prosem, który na przykład nas słabymi goblinami rozwali, bo jest bardzo szybki czas reakcji u niego, ewentualnie dużo gdzieś idzie na przykład w kawalerię, idzie na przykład dużo w strzelców. Większość ludzi bardzo uważa tak, że jeśli mamy po prostu artylerię, mamy strzelców, to gra jest wygrana.
Ja osobiście tak nie uważam. Ja osobiście uwielbiam grać na przykład samą, na przykład piechotą, tak jak gramy w większości Kornem. Tak, wiem, ma on czaszkonady, inne takie pierdoły, ale ja osobiście tego na Kornie nigdy nie budowałem, nigdy tego nie potrzebowałem, a miałem tak naprawdę fascynujące bitwy, co dawało mi dużo więcej radości z Total War'a. Jeśli chodzi tak naprawdę o tych debeściaków, osobiście wrzuciłbym raczej ich do klasy dobrej, bo ta jednostka jest bardzo dobra w kalkulacji automatycznej, bo jeśli zrekrutujemy ich bardzo dużo, nawet całą armię, no to na automacie rozwali większość armii, których gdzieś tam napotkamy po drodze. A poza tym ta jednostka jest po prostu dobra, wytrzymuje dosyć długo, więc osobiście wrzucę ją po prostu do klasy dobrej. Możecie dać znać, co o niej myślicie. Kolejną jednostkę to mamy bardzo podobną do jednej z tych tutaj, co widzicie. To są debeściaki dzikich orków. Jeśli chodzi o tą jednostkę, wrzucę ją po prostu do klasy średniej, tutaj gdzie mamy jego kolegę. Z tego względu, że te jednostki są bardzo podobne, tylko różnica jest tak naprawdę w sile broni. Tam jest chyba delikatna różnica w obronie, a tak to większych różnic jako tako ta jednostka nie posiada, więc nie będziemy też długo jej omawiać, bo szkoda po prostu czasu. Poświęćmy czas na coś lepszego. No i tyle. Kolejna jednostka to czarne orki. Tu będziemy się teraz kłócić. A dlaczego będziemy się kłócić? Jeśli wrzucę ją do najlepszej, to wiele osób pewnie urażę, będą bardzo jakieś duże dyskusje, ale ja to zrobię, a potem wam udowodnię jeszcze dodatkowo dlaczego. A jeśli chodzi o takie skrócone, dlaczego te jednostki lądują w najlepszych, lądują dlatego nie, że mają 29 prędkości, wiem, że one są mega wolne, ale posiadają bardzo dużo dyscypliny, posiadamy bardzo dużo bonusów dla tych jednostek, gdy gramy orkami, posiadają 110 pancerza plus jakieś bonusy, możemy naprawdę mega fajne statystyki na tych jednostkach wykręcić. To jest jedna z takich mocniejszych jednostek w piechota zwarciu. Moim zdaniem, gdzieś tam przetestowałem, wiadomo, jakieś tam krasnoludy chaosu nie będziemy porównywać, bo to są po prostu i tak przesadzone moim zdaniem mocno jednostki. Jak będziemy robić ranking, to sami zauważycie, jakie tam są w ogóle statystyki na tych jednostkach. Ale jeśli chodzi o same czarnych orków, są mega mocni, bardzo dużo bonusów. A co najważniejsze, jeśli zrobimy sobie armię na przykład z monolitów plus czarnych orków, na automacie rozwalimy wszystko, jak leci. Tą armię można tak naprawdę tylko zatrzymać wtedy, nie posiadając strzelców. Strzelcy to jest przy tym tak naprawdę pikuś, posiadając jedynie potężną artylerię, która po prostu zmiażdży ich, nim do nas dojdą. Ewentualnie, jeśli chodzi o taktykę grania tymi jednostkami, można się przemieszczać na przykład przez tereny leśne, jeśli oczywiście takie mamy. Ewentualnie dobrać sobie na przykład jakąś kawalerię, żeby zatrzymać strzelców, ewentualnie artylerię, a wtedy jak te jednostki dojdą, no to zmiotą po prostu wszystko. Kolejną jednostką to są goblińscy, wilcy, jeźdźcy. Powiem tak, na pewno dużą zaletą tej jednostki jest prędkość, bo jest 92, to jest dużo. Straż przednia, ok, ukrycie w lesie spoko. Jest to mięso armatnie, więc to jest bardzo słaba jednostka, ale posiada też tarczę, więc to jest też dosyć spory plus. Osobiście dam ich do klasy może... O kurczę, no nie wiem, no wrzucę ich do średniej. Dlaczego ich wrzucę do średniej? Bo to jest jednostka mięso armatnie. Ona ma spełniać zadanie wlecieć w jednostki, zablokować strzelców artylerię i się po prostu rozsypać. Moim zdaniem to jest jej zadanie i no tak, takie może wykonać to zadanie. Powiedzmy, że w miarę dojedzie do tej artylerii, do tych strzelców i się rozsypie. Wrzuciłbym ją, jakbym wrzucił ich do złej, no trochę szkoda by było, bo każda jednostka ma jakąś swoją rolę do odegrania. No ta akurat ma taką, że ma po prostu wlecieć, zniknąć z mapy i zatrzymać. Więc wydaje mi się, że z tym się zgodzicie. Ewentualnie dajcie znać, co o nich sądzicie. Kolejną jednostką to są pajączki. Goblińscy jeźdźcy na leśnych pająkach. Co wam powiem o tej jednostce? Ja osobiście nie lubię tych jednostek pająków, jeśli chodzi o orków. Naprawdę ich nie lubię. Nie wiem czemu, ale po prostu nie widzę jakichś mega potencjału w tych jednostkach. No na pewno dużym plusem jest pancerz, jest prędkość, jest zatruty atak, no tarcza. Damy też ich do ogólnie klasy średniej, bo ich zadanie jest bardzo podobne do tych wcześniejszych jednostek, tylko ta jednostka osobiście może dłużej wytrzymać, ma lepsze dużo statystyki, też jest w miarę szybko do zrekrutowania. Więc plusów jest tak naprawdę więcej niż minusów tej jednostki, więc moim zdaniem na taką klasę średnią będzie spokojnie zasługiwać. Kolejna jednostka to znowu jazda szturmowa. Chłopaki orków na dzikach. No, bardzo fajna jednostka, ale czy ona jest naprawdę bardzo fajna i można ją wykorzystać? Tutaj bym miał trochę wątpliwości. Jeśli chodzi o tą jednostkę, no dużym plus na pewno tarcza, przebicie pancerza, jednostka przeciwpiechotna, no...
Ja mam osobiście mieszane uczucia, jeśli chodzi akurat o tą jednostkę. Nigdy za specjalnie dużo ich nie wykorzystywałem. Walczyłem troszkę tymi jednostkami, ale jeśli chodzi o jakieś grube rekrutacje, tym bardziej w jakimś mid-game'ie, late-game'ie, to w ogóle mi się to nie zdarzyło. Nie było takiej po prostu potrzeby. Więc osobiście raczej wrzucę ich do klasy no złej, no. Wydaje mi się, że ta jednostka nie ma jakiegoś większego potencjału. Moim zdaniem to jest bardzo słaba jednostka. Mogę się tutaj mylić, może oni posiadają jakieś unikatowe, nie wiem, bonusy w technologiach, ale ja osobiście aż tak dokładnie nie pamiętam, czy oni mają dużo tych bonusów w technologiach. Wiem, że na pewno gobliny i sama piechota taka, no ma dosyć sporo bonusów i chyba tak samo potwory. Więc tutaj mogę się pomylić, że to jest faktycznie, może tak jednostka jest średnia, może nawet dobra, ale wydaje mi się, że raczej nie. Na pewno dużym plusem tej jednostki jest prędkość, dyscyplina, ale chyba czas rekrutacji nie jest aż taki szybki, jak dobrze pamiętam. Więc zostawię w klasie po prostu złej. Kolejną jednostką są hobgobliny, nocnych goblinów. Jednostka bardzo fajna, jednostka straży przedniej, jednostka, która ma zatrute ataki. Jest to jednostka z przebiciem pancerza dosyć sporym. Na pewno dosyć spoko jest sama prędkość tej jednostki, więc osobiście wrzucę ją do klasy średniej, bo ta jednostka ma po prostu wchodzić, blokować resztę jednostek i się tam po prostu bawić. Faktycznie mogą to zrobić, do czego one są po prostu stworzeni, więc zostawimy tą jednostkę w klasie średniej, nie będziemy tutaj więcej o niej mówić. No to jest jednostka, która ma się po prostu szybko wbić, zablokować strzelców, ewentualnie na plecy szybko wjechać jakąś piechocie i sobie tam po prostu rozwalać. A tym razem mamy chłopaki dzikich orków na dzikach. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale będzie chociaż śmiesznie. Jeśli chodzi o tą tak naprawdę jednostkę, ja osobiście nie przepadam za kawalerią u orków. No po prostu mi to nie leży. Nie widzę po prostu mega potencjału w tych jednostkach. Te jednostki, co mamy tutaj wrzucone w klasie średniej, ok, bo to są bardzo tanie jednostki, są to jednostki z samych początków, więc rekrutacja jest dosyć tania, jest śmieszna, jeśli chodzi o koszty, ale jeśli chodzi o tych chłopaków, wrzuciłbym ich chyba do klasy średniej, z dużego na przykład powodu. Odporność fizyczna 25%, też posiadają jakiś pancerz. Jeśli chodzi o rekrutację, chyba nie ma aż tak źle, więc wydaje mi się, że możemy wrzucić ich do klasy średniej. Ja osobiście, tak jak mówiłem, nie przepadam za tymi jednostkami, ale musimy też zwrócić uwagę na to, czy faktycznie ta jednostka coś może zrobić, a ta jednostka może coś zrobić, bo też posiada 56 premii właśnie do szarży, więcej niż ta jednostka tutaj wcześniejsza, więc wrzucimy po prostu tutaj. Kolejna jednostka to są rydwany, dzicze rydwany orków. Ja osobiście wrzucę tą jednostkę, bardzo się tak waham między dobrą a średnią, ale chyba raczej średnia. Bo ta jednostka, jeśli ją testowałem jeszcze dodatkowo, może niezłą robotę tutaj wykręcić, a jak mówiłem, musimy czekać, aż nasza armia dojdzie. No chyba, że mamy faktycznie dużo katapult, to możemy gdzieś tam bardziej wroga obijać. Wszystko też jest zależne, z kim walczymy, bo jeśli będziemy walczyć z krasnoludami, które mają dosyć sporo jednostek strzelających, bardzo dużo artylerii, no to tutaj Rydwan no, może się faktycznie bardziej przydać. A jeśli walczymy znowu z jakąś inną frakcją, która ma bardziej taki styl ataku, no to ten Rydwan może tutaj się mniej przydać, tak mi się chociażby wydaje. Osobiście wrzucę go chyba do klasy dobrej, bo jest zastosowanie tego Rydwanu, można ten Rydwan w miarę szybko zrekrutować. Ja osobiście uwielbiam rekrutować Rydwany. To też zależy tak naprawdę od, choć nie, no wrzucę do średniej. Za mało jednak tej prędkości. Gdybym miał około 85 do 90 prędkości, no to wrzuciłbym zdecydowanie do dobrej. Możecie dać znać, czy wykorzystujecie ten Rydwan, bo jestem dosyć ciekawy. Ja osobiście jakoś za specjalnie dużo tego nie korzystałem, po prostu nie było takiej potrzeby. Więc tyle. Kolejną jednostkę to mamy debeściaki orków na dzikach. Skuteczność przeciw dużym wrogom. Faktycznie, jeśli testowałem sobie nawet na takich monolitach, to ta jednostka ma dosyć dobre właśnie skuteczność przeciw dużym wrogom. Ale czy to w ogóle nam jest potrzebne grając orkami? No, tu można się tak naprawdę zastanawiać, głowić i nad tym myśleć. Ja osobiście mogę wrzucić to do klasy średniej, bo może tam by faktycznie zasługiwali. I tak zrobię po prostu, bo jeśli gramy gdzieś tam, mieszamy bardzo te armie, no to tą jednostkę z dwie nawet takie jednostki mogłyby się nam przydać, jeśli chodzi o walkę. Do klasy dobrej, no raczej nie ma szału, bo jeśli zerkniemy na te statystyki, to naprawdę nie ma jakiegoś większego szału. Więc zostawimy po prostu w klasie średniej. A kolejna jednostka to już ostatnia jazda szturmowa, to są debeściaki dzikich orków na dzikach. Kolejne dziki,
Kolejne znowu. Na pewno dużym plusem to są odporności fizyczna 25%, sam pancerz jest taki w miarę, dyscyplina w miarę, prędkość 70, nie wiem czemu oni się tak strasznie uparli na tą 70 prędkości. Siła, premia, no takie no średniawki bym powiedział, ale wrzucimy ich akurat do klasy średniej. Są średniaki, to niech będą w klasie średniej. Bo jeśli to zastosowanie jednostek faktycznie jakieś jest, jeśli bardzo gdzieś tam się koncentrujemy na jeździe, koncentrujemy się na artylerii, żeby się tak gdzieś pobawić z tym wrogiem, no to te jednostki można wykorzystać, bo nie są aż takie najgorsze, jeśli chodzi o te statystyki. Więc zostawimy po prostu w klasie średniej. Dajcie znać, co myślicie o tych jednostkach rydwanach, o tej jazdzie, bo to mnie szczerze najbardziej gdzieś tam nurtuje, ciekawi wasza opinia, więc zostawimy w klasie średniej. No i kolejną jednostką to są stado paszczaków. Jeśli chodzi o paszczaki, no mam tutaj takie mieszane trochę uczucia o te jednostki. Osobiście ich nie używam. Są dla mnie bardzo zbędnymi jednostkami. Dyscyplina, no wiele do życzenia sobie pozostawia bez 36. Mamy paszczaki świrują, dziki szał, odporny na psychologię. No jest trochę tych jakby bonusów, umiejętności dla tych jednostek, ale moim zdaniem to jest słaba jednostka. Bardzo słaba jednostka. I nawet jej nie polecam po prostu rekrutować osobiście. Chyba że widzicie jakieś mega przeznaczenie dla tej jednostki. Gdyby ta jednostka może miała więcej prędkości, może jakieś tam szarży, no to jeszcze coś bym faktycznie mógł zrobić z tą jednostką, ale tak to nie widzę w ogóle żadnego zastosowania. Przechodzimy do moich ulubionych jednostek, jeśli chodzi o orków. Lubię osobiście trolle, lubię olbrzymy, to są bardzo fajne jednostki, bardzo niedoceniane. Do tego trzeba mieć po prostu dosyć dobrą taktykę, trzeba kombinować, mieszać te jednostki, ale jeśli chodzi o pierwsze trolle, które tutaj widzicie, tutaj się tak waham trochę, jeśli chodzi o te jednostki. Na pewno ten budzi strach jest ok, regeneracja z plusem, napastnik oblężniczy, siła broni jest mega mocna, ale ta dyscyplina trochę boli. Na bardzo wysokich poziomach trudności dyscyplina jeszcze bardziej boli, bo mamy tak naprawdę jeszcze minus na tą dyscyplinę. Jeśli gramy na słabszych poziomach trudności, to tam jest może mniej odczuwalne, ale ja też patrzę przez pryzmat wysokich poziomów trudności, żeby wykorzystywać każdą jednostkę do cna, gdy komputer może tak samo wykorzystać tą jednostkę. Jeśli chodzi o tych trolli, osobiście wrzuciłbym ich raczej do klasy chyba średniej, złej. No tutaj się trochę mieszam, jeśli chodzi o te trolle. Wrzucimy ich po prostu do klasy, no wrzućmy ich do średniej. Chociażby za to tak naprawdę, nie wiem, budzi strach, za tą regenerację, za tą siłę broni. Jeśli chodzi o rekrutację, to są bardzo szybko akurat do zrekrutowania, jest możliwość. Więc wrzucimy po prostu do klasy średniej. A kolejną jednostką to są rzeczne trolle. Bardzo fajne jednostki, bo posiadają właśnie coś takiego jak obślizgłe kości, obezwładniający smrodek. Jest bardzo fajnie. Dam osobiście do klasy średniej, bo to są bardzo fajne trolle, warto ich używać. Najlepiej jak oni są właśnie wodniakami, czyli jak walczą w wodzie, mają największe bonusy do tego. Chyba do dyscypliny, jak dobrze pamiętam. Ewentualnie wróg ma chyba minus 6 do ataku zwarciu, więc to jest spoko. Same te trolle można wykorzystać, jest to jednostka, której można używać nawet w takim mid-game'ie. No raczej w late game'ie to te jednostki gdzieś tam przestają znaczenie mieć, ale taki początek, mid-game to bardzo fajnie można wykorzystać te jednostki. Kolejna jednostka to kamienne trolle, nasze ostatnie trolle tutaj. Jeśli chodzi o tą jednostkę, moim zdaniem mega fajna jednostka, bardzo dużo pancerza, dużo siły broni, no szarży nie ma aż tak dużo, ale ma odporność na ostrzał 25%, odporność na magię 25%. No moim zdaniem jednostka w miarę dobra, której warto używać, tym bardziej przy orkach takie jednostki mega dobrze się przebijają przez szyki. Więc osobiście wrzucę po prostu do klasy dobrej. Jeśli chodzi o trolle, to dosyć dużo o nich mówiłem wcześniej. Ta jednostka jest po prostu bardzo dobra, warto jej używać. Nawet w takim powiedzmy late game'ie, nawet taką jedno, dwie jednostki też nam coś tam pomogą. Zależy wszystko od przeciwnika, jakiego będziemy gdzieś tam posiadali, ale osobiście polecam. Kolejna jednostka, za to mnie na pewno skarcicie, jest to olbrzym. Ja osobiście wrzucę olbrzyma do klasy średniej, jest to dobra jednostka, nie uważam tej jednostki naprawdę za złą. Ta jednostka jest przeciwpiechotna, więc ona po prostu ma niszczyć piechotę. Posiada też odporność na ostrzał, jest faktycznie wolną jednostką, ale siłę broni ma ogromną. Ona bardzo dobrze sobie na przykład radzi z bohaterami, bardzo dobrze sobie radzi właśnie z piechotą, bardzo dobrze nawet kawalerię zatrzymuje. Więc ta jednostka ma zastosowanie. Każdy powie, o szybko ją ustrzelę, nie wiem, łucznikami. Faktycznie ustrzelić szybko ich łucznikami, tylko nie robimy tej armii Doomstacka, że są same trolle, czy tam olbrzymy. Tylko tak naprawdę mieszamy te armie, no
taki jeden, dwa trolle w armii mogą naprawdę dosyć dobrze jakby zrobić robotę. To, co mają zrobić, to zrobią. A dodatkowo, jeśli chodzi o automat, bardzo dobry przelicznik jest na olbrzymach z tego, co kojarzę, więc warto to też zrekrutować. Kolejną jednostką to mamy pajączka. Pająk Archanarorok. Dziwna nazwa, ale no dobra. Wiem, od czego to też zależy. Jeśli chodzi o samą jednostkę, no tutaj mamy bardzo dużo tych statystyk, jest bardzo dużo tych zatrutych ataków, mamy pancerz, przebicie pancerza, skuteczność przeciw dużym wrogom. Jest to mega potężna jednostka, jej się powinno bardzo dużo też rekrutować. Osobiście wrzucę jednej najlepszych jednostek. Jak zauważycie też na moich, nie wiem, live'ach czy coś, no to tak naprawdę orkowie bardzo dużo rekrutują tych pająków, ile po prostu fabryka dała. To są dobre jednostki, mają dużo zastosowań. Po pierwsze, to jest jednostka, która strzela, jednostka, która walczy wręcz. Bardzo dużo pancerza, bo aż 120, więc jeśli dorzucimy mu jakieś jeszcze bonusy, no to ten pająk jest taki mega potężny. Budzić strach, wywołuje terror, rany, no ma naprawdę dużo tych rzeczy. Więc to jest jednostka raczej mid-game'owa, late-game'owa. No na początku raczej średnio z tą jednostką, żeby ją gdzieś tam otrzymać, więc tyle. Kolejną jednostką to jest Monolit. Jeśli chodzi o Monolit, widzicie tutaj biernych umiejętności jest, o Jezu, jeszcze więcej. Jeśli chodzi o statystyki, też dosyć fajne. Ociężałość to jest minusem, bez po prostu wolna ta jednostka, ale ta jednostka ma bardzo mocne uderzenie z gliszcza i ruiny 3, duch Gorka, czyli automatycznie dodatkowy jakby bonus do dyscypliny. To jest moim zdaniem jedna z najmocniejszych też jednostek, automatycznie ląduje do najlepszej. A dlaczego? To jest na zasadzie czarnych orków. Jeśli zrobimy armię z monolitów, zrobimy armię z czarnych orków, pomieszamy tą armię, a ewentualnie wrzućmy nawet te pająki jakieś, na automacie no nie ma po prostu bata, żebyśmy przegrali 1 na 1, a nawet czasem, nie wiem, 1 na 2, 1 na 3, zależy wszystko od wroga. Jedyną armię, która nam wtedy może nas pokonać, to nie wiem, monolit bardzo szybko na przykład od skawenów padnie, na przykład od kulomiotów. Orkowie na przykład bardziej to artyleria, też szybko ich może gdzieś pokonać. Ale takie bitwy, jeśli chodzi o Imperia Nieśmiertelnych, grając z komputerem, rzadko się raczej zdarzy, żebyśmy przegrali. Jedynie co na multi możemy faktycznie mieć problem, jeśli ktoś zna naszą mechanikę grania, wie, że na przykład będziemy te jednostki rekrutować, to może się jakoś bardziej na to przygotować. Ale wszystko da się wygrać, wszystko zależy od terenu, zależy od nas, jak potrafimy grać. No i tyle. Przechodzimy, moi drodzy, do łuczników. Pierwsi łucznicy to są goblinki. Jedne z takich najsłabszych, początkowe, z jednej strony słabe, ale moim zdaniem nawet nie najgorsze. No słabe przebicie pancerza faktycznie jest. No jednostka taka sobie, no można tego troszkę zrekrutować na początku, coś tam zrobi ta jednostka, no dosyć spoko siła pocisków, bo 14, 120 liczebność tych jednostek, no dosyć dobra jednostka, nie mogę jej wrzucić osobiście do najgorszej, bo osobiście nawet używałem trochę tych goblinów, miały jakieś użyteczne sytuacje, no naprawdę się przydawały te jednostki. Kolejną jednostką to mamy łucznicy nocnych goblinów. Pamiętajcie, że mamy dwa, bo mamy również też fanatyków. Pierwszy ogień to są zwykli. Jeśli chodzi o zwykłych, wrzucę ich chyba do klasy raczej złej, bo tego się raczej nie rekrutuje na początku. Oni nie posiadają żadnych też bonusów. No na pewno plusem jest zatruty atak, ale moim zdaniem to trochę za mało, żeby wylądowały oni akurat w klasie średniej. Możecie dać znać, co o tym sądzicie. Może się akurat tutaj nie zgadzacie. Ja też patrzę przez pryzmat, jak ja grałem te 3, powiedzmy, kampanie dosyć długie tymi jednostkami i widziałem na przykład, czy ta jednostka na przykład na automacie spoko, czy w walce normalnie też spoko. No to jest tak naprawdę bardzo ważne i czy na przykład dużo kasy za rekrutację, no dużo współczynników tak naprawdę się składa na ten ranking. Wiadomo, nie każdy się ze mną zgodzi z tymi jednostkami, mogą być mega jakieś bulwersy, no zdarza się, normalne, ale jeśli chodzi o tych goblinów, to wrzucamy do złej. Kolejną jednostką to są łucznicy urków. Łucznicy, no bo oni nie znają języka, no wiecie jak jest. Jeśli chodzi o tą jednostkę, niska celność, niezła walka w zwarciu. Ciężko mi wrzucić tą jednostkę, raczej idziemy po prostu do złej. Ta jednostka jest taka sobie, no powiedzmy, coś tam może zrobić, faktycznie to wykorzystanie jest, siła pocisków jest, no wrzućmy po prostu to złe i tyle. Kolejna jednostka to łucznicy dzikich orków. Niska celność, bardzo podobna jednostka do tej,
Ale jeśli chodzi o przetestowanie tych jednostek, wrzucam akurat do klasy średniej. Dlaczego? Tu mamy tak samo odporność fizyczną 25%, co jest dosyć sporym plusem. Jeśli chodzi o zwarciu, przetestowałem też, jak oni sobie poradzili. No zdecydowanie lepiej sobie poradzili niż ci, więc nie mógłbym ich wrzucić po prostu do tej samej klasy. Wydaje mi się, że się z tym akurat ze mną zgodzicie. Kolejna jednostka to są właśnie łucznicy nocnych goblinów, tylko fanatycy. Zdecydowanie raczej dobre, mieszałbym się właśnie między najlepszym, ale wrzucimy do dobrej. Z tego względu, że na późniejszym etapie gry raczej tej jednostki gdzieś tam nie będziemy używać. Początek mid-game zdecydowanie będziemy używać. Jeśli chodzi o tych zwykłych goblinów, już jest większe zastosowanie. No bo ta jednostka może na przykład zablokować też strzelców, może zablokować artylerię, a tutaj łucznicy to tak raczej średnio. Zdecydowanie ci są moim zdaniem lepsi. Więc zostawimy akurat tutaj w klasie dobrej, ale to tylko ze względu na to, że mamy te właśnie wirujące świry i to daje im po prostu tą przewagę. Kolejną jednostką to są goblińscy włócznicy na wilkach. Osobiście wrzucę ich do najgorszej, tego się po prostu nie używa. Chyba że coś akurat o nich nie wiem, ale z tego co pamiętam, to ich się po prostu nie używa. Rozsypują się strasznie szybko, automat liczy ich bezlitośnie. No po prostu jedna z najgorszych jednostek, moim zdaniem. Jako pierwsza tutaj trafiła, no ktoś tutaj trafić po prostu też musiał. Kolejną jednostką to mamy tak naprawdę kolejne pajączki. Tutaj są w wersji po prostu strzelającej. Jeśli chodzi o tą jednostkę, że strzelająca, moim zdaniem szmelc. Ja też patrzę na to, no nie będziemy zmieniać jej ataku, żeby specjalnie leciała i szarżowała. Jest po prostu bardzo słaba ta jednostka, bezużyteczna, tego się po prostu nie rekrutuje. No ja tego osobiście nigdy nie rekrutowałem, bo to jest jednostka moim zdaniem strasznie słaba. Kolejna jednostka to jest rydwan miotający, goblińskie wilcze rydwany. Co mogę powiedzieć o tej jednostce? Na pewno dużym plusem jest siła pocisków, duża szybkość, bo 90. Jest to dosyć dobra jednostka. Osobiście wrzucę ją chyba do klasy, nawet bym powiedział dobrej. No może ta jednostka mieć większe jakieś zastosowanie. Możemy też powiedzmy zaszarżować delikatnie w jednostki strzelające. No tych jednostek też jest 8, więc dosyć spora siła pocisków. Zasięg taki średni, ale strzał w ruchu to jest dosyć też duży atut. Czy tą jednostkę się rekrutuje na late game'ie? Zdecydowanie raczej nie. Raczej taki początek gry, bardzo duży bonus dla tej jednostki, bardzo duży plus tej jednostki i ewentualnie taki powiedzmy mid game, ale raczej taki wcześniejszy niż późniejszy bym powiedział. Ale jeśli chodzi o statystyki, zastosowanie dosyć spore, więc zostawimy w klasie dobrej. Kolejna jednostka to są snotlingi, napędzany obiekt taranujący. Osobiście nie przepadam, nie widzę sensu tej jednostki, dla mnie są strasznie słabe. Jedynie co to zasuwać chłopaki jest dosyć dobrym bonusem, ale osobiście wrzucam do złej. No, nie używałem tych jednostek, nie było takiej potrzeby. Ta prędkość, wiadomo, że możemy sobie gdzieś ją tam podbić o 25%, więc tutaj zyskamy trochę tej prędkości. Ale osobiście, no, to jest mięso armatnie. Dobra, możemy to wrzucić nawet chociażby do tej klasy średniej, że się faktycznie spełnia te warunki właśnie bycia mięsem armatnim. Możemy się bardzo gdzieś tam wbić w te jednostki i coś tam nawet delikatnie namieszać, ale raczej też większego szału tutaj nie będzie, więc musimy zwrócić na to na pewno uwagę, więc zostawmy w klasie po prostu średniej. Kolejną jednostkę to mamy goblińskie głazociski. Dobra, moim zdaniem jednostka, osobiście wrzucałem do dobrych, bo robi robotę, robi to, co ma robić. Są to dosyć mocne jednostki artylerii, akurat u orków dużo tego nie ma do wyboru, ale jeśli chodzi gdzieś tam o rozbijanie, obijanie tych armii, zdecydowanie spoko, duży zasięg, siła pocisków też nie najgorsza. Wrócimy po prostu do klasy dobrej. Kolejną jednostką to są snoty z łopataczami. Bardzo dobre mają te nazwy akurat. Tutaj też mamy zasuwać chłopaki ten bonus. Mamy 70 prędkości, no to jest bardzo fajna jednostka. Osobiście wrzucę ich do dobrych. To są jednostki, które mają właśnie przeciw piechocie działać, przeciw strzelcom. No, fajne zastosowanie, premia z szarży też jest nie najgorsza. Przy zasuwać chłopaki chyba też jest 15% szarży dodatkowo, chyba na 20 sekund, czy tam 30, więc te bonusy są bardzo fajne, zdecydowanie polecam tą jednostkę. Kolejną jednostką to są kolejne snoty. Te snoty są mega fajne, tylko te jednostki raczej powiedziałbym, że w, nie wiem, strzelców zdecydowanie. Mają roztrzaskany pancerz, to jest bardzo duży bonus dla nich. Rozdzierający pancerz, roztrzaskany, rozdzierający, czyli minus 30 pancerza
na jednostki, które gdzieś tam atakują, to jest na spoko. Też zasuwać chłopaki mają, więc też posiadają około 80 prędkości. Oczywiście, jeśli posiadamy jakieś większe bonusy dla tych jednostek, to te jednostki dosyć dobrze tutaj działają. Zostawiamy po prostu w klasie, no, dobrej. I moi drodzy, ostatnia jednostka to są katapulty gleba gleba. Ta nazwa zawsze mnie powala, jest to naprawdę mega potężna jednostka. Osobiście wrzucę raczej do najlepszej jednostki. No bo ta jednostka jest bardzo mocna artyleria, możemy też sterować tymi atakami, bo właśnie mamy coś takiego jak nakierowany pocisk w jednoosobowym chyba trybie, możemy automatycznie tymi pociskami sterować. Fajna jednostka, warto jej używać, no bardzo duże straty może też zrobić, oczywiście zasięg jest 400, możemy też podbić delikatnie zasięg, jak dobrze pamiętam, technologią, tak samo umiejętnościami bohatera, więc jeśli chodzi o tą część rankingu mamy zakończoną. Zaraz przejdziemy też do takiej części rankingu, jak właśnie jak budujemy armię na początku, jaką budujemy w mid-game'ie, w jaką w late-game'ie. Też wytłumaczę trochę o tych jednostkach dodatkowo. I tyle, no zaraz się widzimy w takim razie. Dobra, moi drodzy, zapraszam na pierwszą część pokazania, jakie armie się gdzieś tam buduje na początku, w mid-game'ie, w late-game'ie. Jeśli chodzi na przykład o takiego Grimgora, którym gramy, on ma bonus na przykład do czarnych orków, więc tutaj musimy zdecydowanie patrzeć na raczej armię czarnych orków, więc rekrutujemy tą jednostkę w late-game'ie. Pójdziemy sobie może, dobra, pójdźmy po prostu od początku. Na początku ja budowałem osobiście te armie, które były wystarczająco mocne. Ewentualnie możemy sobie dobrać paru łuczników, jeśli potrzebujemy. Wszystko jest zależne od tego, z kim będziemy po prostu toczyć bitwę. Jeśli toczymy bitwę na przykład z ogrami, no to zdecydowanie możemy sobie wziąć paru tam łuczników i ewentualnie takie właśnie orkowe chłopaki, ewentualnie jak możemy to już debeściaki. I to są bardzo mocne jednostki, posiadamy bardzo dużo bonusów dla nich, jeśli gramy orkami. I ta jednostka spokojnie sobie gdzieś tam poradzi, jeśli chodzi gdzieś tam o walkę. Jeśli chodzi o taki mid-game, to raczej już wtedy idziemy na pewno w debeściaki. Możemy tak samo na przykład rekrutować trolle. Na przykład te trolle tutaj, które są dosyć mocne, te kamienne trolle. Mamy dosyć sporo bonusów również do tych jednostek. Tak jak mówiłem, ja osobiście kawalerii tam nie używam, więc u mnie kawaleria jest całkowicie zbyteczna, niepotrzebna, no jest po prostu słaba. Możemy też bardziej uderzyć na przykład w tą stronę, jeśli chcemy bardziej obijać na przykład przeciwnika, to zrekrutować sobie na przykład tego goblińskie głazociski, możemy sobie na przykład katapulty glebała, tylko tutaj musimy zwrócić uwagę, że to jest już czwarty jakby próg rekrutowania tych jednostek, a czyli tier budynków, więc to jest troszkę jakby późniejszy etap gry. Jeśli chodzi już o taki raczej endgame, no to ja osobiście zrobiłem coś takiego. Czyli mamy samych czarnych orków, trochę monolitów, no i to jest armia, której po prostu nikt tutaj nam nie zatrzyma. Są to naprawdę bardzo mocne armie. Tutaj macie na przykład taką mieszankę, to jest jakaś armia, która na samym początku prawie była stworzona i rozwalała sobie tutaj te tereny. Jedynie co widzę, że tutaj jest jednostka czarnych orków dorekrutowana, jakiś regiment, no i ewentualnie katapulta tak samo. Jak sobie zobaczycie, no tutaj już mam jakieś bonusy do tej katapulty. No bonusy do katapulty jest dosyć spoko, bo tej celności dużo daje. 27 dodatkowo za właśnie wylewelowanie tej jednostki. A na samym Grimgorze, a to był Grimgor, ok. No ale tak widzicie, że czarnymi orkami spokojnie można sobie wszystko tutaj pokonać. Jedynie co musimy zwracać uwagę na to, że jeśli walczymy z Katajem, walczymy z krasnoludami chaosu i oni będą już w takiej późniejszym fazie gry, czyli właśnie w takim mid-game'ie, late-game'ie, będą mieć bardzo dużo artylerii, więc albo walczymy wtedy w lasach i próbujemy wyciągnąć tego przeciwnika, ewentualnie czasem na automatach i tak nam dosyć dobrze policzy, mimo że on będzie miał pół armii, powiedzmy, artylerii, więc to jest dosyć ciekawe dla mnie, bo jeśli komputer walczy, to on zawsze idzie od razu do przodu na siebie, no i automatycznie no, powinno się tracić te jednostki. Jeśli chodzi ogólnie o orków, posiadamy też właśnie te ła, które nam się ładuje i dostajemy oczywiście dodatkową armię, no tutaj akurat dosyć słabe te armie wskoczyły, dodatkowe, ale zdarzy się tak, że będziemy mieć w tych armiach dodatkowych na przykład czarnych orków, będziemy mieć, nie wiem, już tych zwykłych orkowych chłopaków, to są naprawdę mega potężne jednostki i możemy nimi wszystko zrobić. Ja budując takie armie spokojnie wszystko popodbijałem, mamy 97 turę, tu jest wszystko podbite. A grałem tutaj na bardzo trudnym poziomie trudności. Nie dość, że... bitwy chyba były na normalu. No wiadomo, na normalu też inaczej liczy nam automat, ale jeśli chodzi na przykład o bardzo trudny, to wydaje mi się, że tutaj by nie było większych problemów. Orkowie są bardzo łatwą frakcją, bo jeśli chodzi o technologię, bardzo szybko można to rozwijać.
Jeśli gramy na przykład z takim skarśnikiem, to wtedy na przykład nie budujemy raczej tych jednostek, tylko staramy się raczej iść właśnie w te nocne gobliny, może nie włóczników, ale osobiście w tych fanatyków warto byłoby się wybrać, bo te wirujące ostrze to jest taki skill, który rozwala prawie wszystko, co się da. Czy ja mogę tutaj przejść? Albo może tutaj sobie wejdziemy na nich. Oni też są budowani dopiero na 4. tierze, równo właśnie z czarnymi orkami. No bo jeśli chodzi o mechanikę tych dwóch jednostek, czy to czarne orki zwykłe, czy to będą na przykład nocne gobliny fanatycy, oni mają za zasadę, no czarne orki bardziej na zasadzie, że mogą przytankować te jednostki, wytrzymają bardzo taki mocniejszy szturm i bardzo dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o statystyki, bardzo dużo to jest dyscypliny. Jeśli chodzi o nocne na przykład gobliny, one mają bardzo mało dyscypliny, prędkości mają za to tam parę więcej, ale też pancerza nic nie mają. To są jednostki, które się zakradają, używają skilla i przeważnie albo nimi uciekamy, ewentualnie już zostawiamy ich na śmierć. Na takiej zasadzie się powinno gdzieś tymi jednostkami chyba grać. Jeśli chodzi o budowanie jednostek, można na przykład zamiast monolitów, bo monolity są wyżej, chyba się rekrutuje turę dłużej, jak dobrze pamiętam, to możemy wtedy na przykład uderzyć sobie w takie pająki, co też jest dosyć spoko, może tutaj sobie przejdziemy. Wtedy możemy zrekrutować te pająki, też są bardzo fajnie do wykorzystania. Osobiście, jeśli chyba byłaby walka między pająk monolit, no zdecydowanie monolit tutaj wygra. Dlaczego? No Monolith też ma bardzo fajne te statystyki. Tutaj mamy właśnie ostrzliwy obszar wokół jednostki, jeśli posiada mniej niż na przykład tyle. Tutaj mamy inne też bonusy. No są to jednostki bardzo mocne, one są bardzo wolne, więc jeśli będziemy walczyć ze skawenami, którzy będą mieć bardzo dużo strzelców, to zdecydowanie musimy tą jednostkę gdzieś tam chować, unikać, żeby jej po prostu nie ustrzelili, bo ona jest bardzo duża, więc szybko ją mogą ustrzelić. Ja zdecydowanie polecam granie czarnymi orkami. Pewnie dużo osób z was powie, że te jednostki są słabe, że one powinny być w niskim tierze, no bo przecież się gra strzelcami, artylerią. Nie tylko tym się po prostu gra. Każda frakcja ma swoją mechanikę, każda frakcja ma dobre mechaniki, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak je wykorzystać i potrafić to wykorzystać. Orkowie bardzo działają właśnie na ilości, moim zdaniem, i to im daje dużą przewagę. Oni też posiadają właśnie dużo bonusów dla orków, posiadają właśnie w ciągu walki też ładują taki jakby swój szał, więc mają bardzo dużo bonusów. Wydaje mi się, że o armii to tyle. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania odnośnie jakiejś jednostki, odnośnie budowania jakiejś armii, dajcie mi znać w komentarzach. Możecie też wspierać ten kanał od 5 zł miesięcznie. Będziecie mieć dostęp do kolejnych filmików dodatkowych i jeszcze, jeśli tam wspierasz kanał za 15 zł, masz dostęp do dodatkowych filmów jeszcze wcześniej. No i tyle. Dzięki mega za oglądanie i do następnego. Cześć!